Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejny let's play, tym razem z gierki The Moment of Silence. Słuchajcie moi drodzy, jest to gierka z 2004 roku i akcja gry rozgrywa się w cyberpunkowym świecie. Mamy tutaj zdecydowanie przyszłość. Moi drodzy, dlaczego zdecydowałem się nagrywać ten tytuł, a nie te, które mi pisaliście w komentarzach pod ostatnim postem? Z tego względu, że The Moment of Silence pojawiał się już wielokrotnie kilka miesięcy wstecz. Odbiegałem od tego tytułu z tego względu, że z tego co pamiętam, to Wicek nagrywał w tym czasie tą grę, a ja nie chciałem mu wchodzić w butach tak jakby w jego kanał i nagrywać tą grę w tym samym czasie. Dlatego zwlekałem, on sobie nagrał to już kilka miesięcy temu, jego widzowie sobie obejrzeli tą gierkę i teraz przyszła pora, żebym ja ograł ten tytuł. Szczerze powiedziawszy, grałem w tą grę zaraz po premierze, czyli było to 19 lat temu. Nie mam kompletnie zielonego pojęcia, o czym jest tutaj fabuła, dlatego sobie chętnie ją przypomnę. Pojawiały się też takie tytuły jak Sinking Island. Ogram sobie tą gierkę, ale na pewno w jakimś lepszym czasie. Z tego co wiem, Sinking Island jest naprawdę ciężką gierką, trzeba tam zbierać naprawdę dużo poszlak, dużo dowodów, łączyć kropki z kropkami, więc ogram sobie ten tytuł w jakimś luźniejszym terminie. Była też propozycja od Barta31, żeby nagrać Alana Wake'a 2. Nagrywałem pierwszą część na kanale, fajny thriller psychologiczny i myślę, że kiedy ogram sobie Agatę Christie, która wychodzi już 19 października, to wtedy sobie ogram Alana Wake'a, tak dla przypomnienia, ponieważ troszeczkę brakuje mi tego tytułu na moim kanale. A tymczasem ja już nie przedłużam, przeżyjmy tą przygodę wspólnie. Już widzę, że mamy tutaj jakiegoś pluszowego misia. I to, co nie podoba mi się w tym tytule, to, że napisy pojawiają się na górze ekranu, a nie na dole. Ale ja myślę, że kwestia jednego, dwóch odcinków i się przyzwyczaimy. The boy's Teddy. He's probably missing him already. Come here, Teddy. You can't stay here. I'll take you back to your little owner. Dobra, miś trafił do mojego ekwipunku. Widzieliśmy też cutscenkę na początku, że wbiegli antyterroryści i zabrali prawdopodobnie ojca tej rodziny. Better not. The family's name is Oswald, and I think I remember that he called his wife Debbie. Państwo Oswald. Dobra, wejdźmy i spróbujmy z nimi porozmawiać. Mrs. Oswald, I'm your neighbor. Peter Wright. No answer. I hope they're both okay. Nikt nie odpowiada, okej. That doesn't look good at all. The cops show no mercy. Tak, tylko pytanie, czy to były faktycznie gliny? Man, that looks really bad. Co ja powinienem w związku z tym zrobić? Może kogoś zawiadomić? Tylko, że tak, ja w ekwipunku mam tylko i wyłącznie misia Tedego i zapalniczkę. My Zippo lighter always comes in handy. It has enough gas. Zapalniczka Zippo, tak? Nie mam żadnego komunikatora, nie mam żadnego telefonu, ani nic takiego. Mogę przejść w dół ekranu, mamy windę. A są też inne mieszkania. Ale widzę, że... A, dobra, wschodnia łazienka. Nie, wspólna łazienka. Locked. Kurde, mam wrażenie, że mieszkamy w jakimś wielkim hotelu i jest tutaj wspólna łazienka? Normalnie jak w Świat według kiepskich. O! Mogę zjechać gdzieś windą. Tylko czy ja bym chciał zjeżdżać na jakiś parter albo wjeżdżać na jakieś piętro? Może nie do końca. Ale z drugiej strony, jeżeli... A, dobra, poczekajcie. Awesome. It's raining again. Dobra, wyszedłem na zewnątrz. No widać, że mamy tutaj zdecydowanie cyberpunkowy klimat. Ale nie, ja się jeszcze dokładnie nie rozejrzałem w tym apartamencie. Dlatego nie będę opuszczał tego miejsca. Będę mógł wejść też do swojego pokoju i myślę, że tam będą jakieś kluczowe elementy, które naprowadzą mnie na tok tego śledztwa. XXIII piętro, wow. Widok z okna musi być naprawdę przerażający. Tu nie mogę pójść, a widać ewidentnie, że prowadzi tu jeszcze jakiś korytarz. Dobra, mieszkanie... moje. Okay, let me check if everything's all right over there. Where's my messenger? Mój komunikator. The bathroom. Mr. Greenberg really should have told me that it doesn't have a bathtub. Do łazienki wejść nie mogę. No, I really can't deal with this right now. Do kuchni również.
Co my tutaj mamy? W sumie tak naprawdę nic nie widzę. Mogłem otworzyć szafę, ale nie ma tutaj żadnych punktów interaktywnych, czyli wychodzi na to, że nic z szafy wyjąć nie mogę. Tu coś leży. Nocny stolik. O, jest komunikator. Wygląda jak palm top. Oh man, I was afraid I'd lost it. I są też płyty. Mam nadzieję, że nie kopie pirackie. I just can't sleep right now. Ale dobra, skoro my żyjemy w przyszłości, to co tu robią płyty? Wydaje mi się, że płyty już dawno wyszły z użytku. A mamy dopiero 2023 rok. My messenger, the latest model. Bill's pretty jealous. Dobra, na jakiej zasadzie to działa? Widzę, że mamy zieloną słuchawkę, czerwoną słuchawkę. Coś mogę tutaj wybierać, tak? Info Center, zadzwońmy. Hello, this is the Messenger ID Number Service Directory, Region New York City. I am your Electronic Directory Agent, Elena McBride. This service is free of charge for the first 30 seconds. Each following minute or fraction thereof will cost 180 credits. How may I help you? 1,80 kredytu, kurde, drogo. Potrzebuję numer komunikatora rodziny Oswaldów. I need the messenger number of a family named Oswald in New York. Tillery Street, 352. Please specify your query. Spell the name of the individual you are seeking. Oswald. Oswald. Your entry is being analyzed. We have found an entry in our database that corresponds with your query. The messenger ID is being transferred. Would you like to be connected? No, thank you. I'll call myself. Can I do anything else for you? Nie wiem nawet, czyjego numeru szukam. Oh, excuse me, Elena. I don't even know whose number I'm looking for here. Nie, dziękuję. Thanks, anyway. Thank you for using our service. The conversation costs will be debited from your messenger account. Have a nice day. A nie ma jakiegoś takiego abonamentu, że nie wiem, płacimy 30 zł na miesiąc i mamy nieograniczoną liczbę rozmów? Dobra, Mr. Oswald, zadzwońmy. Hello? Hello? Mrs. Oswald? This is Peter Wright. Who? Peter Wright, your neighbor. Yes? Excuse me for disturbing you, ma'am. I just witnessed the, police scene at your apartment door. I wanted to ask if you're all right. Are you a reporter or something? Oh, no. I really wanted to check if everything is all right. It's very kind of you, Mr. Wright, but at the moment we've really got other things to think of. Please don't call anymore. I'm taking the messenger offline soon anyway. Please understand. Of course, I totally understand that. Excuse me for disturbing you. No dobra, ale mam misia, którego chciałbym zwrócić. Pani Oswald, pani synek zgubił misia na korytarzu. Mrs. Oswald, your son lost his teddy in the hall. The teddy bear? If you would open the door for just a moment, then I would briefly come across the hall and bring it by. I won't keep you very long. Okay, just a moment, I'll open. Thank you. See you. Dla dzieci zrobimy wszystko, tak? Żeby maluch nie czuł się poszkodowany, zwrócimy jego misia. No, w obecnej sytuacji, którą spotkała ta rodzina, myślę, że taki miś przytulak, no, będzie tutaj odpowiedni. Miś przytulak ukoi nerwy, stres. Oh, I think here she comes. Good evening. How are you? Is everything okay? I'm all right. Well, here's your son's teddy. Seems to be in one piece. Thanks, Mr. Wright. Hey, Tommy, look. Mr. Wright found your teddy bear. Hi, Tommy. He's really shocked. Yeah, He's got to rest now. I'm already leaving. You know, Mrs. Oswald, I don't want to be nosy or intrude on your privacy, but what the heck just happened here? Can I help you with anything? What happened?
You saw it yourself. These men stormed in here like an attack regiment. And they took Graham with them. Graham? Your husband? Yeah. But why? How should I know? Graham didn't do anything. They didn't give us a reason. They didn't show us any search warrant, no arrest warrant, no nothing. We don't even know where they brought him. Arrested? For no good reason? Maybe a case of mistaken identity. I've talked with the police on the phone. They say they know nothing about the operation. Oh, God, those bastards! Yeah, well, that can't be. There must be some kind of mistake, or maybe a computer mess-up. Would you like me to check with the police department? Maybe this whole thing will turn out to be just one gigantic mistake. You? Yeah, well, I'm working for Greenberg and Winter. You probably know these telescreen campaigns. Maybe I can get more information out of them. I would suggest first you calm down now and take care of your son. And I'll talk to the police and get to the bottom of this. You'll see. Everything will be just fine. I'll come back later and check on you again. All right? Give me a call on the messenger. It's late, and Tommy needs to get to sleep. Or at least needs to try. Of course. Okay then. No dobra, postaramy się w takim razie dowiedzieć, co się tutaj od Janie Pawliło. Ale szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to nie jest policja, ale być może jakaś zorganizowana grupa przestępcza? No nie wiem tak naprawdę, czym zajmował się pan Oswald. Infocenter, dobra. Chciałbym zadzwonić na Infocenter i poprosić o numer na policję. Hello. This is the Messenger ID number service directory, region New York City. How may I help you? Potrzebuję numer nowojorskiej policji. I need the number of the New York Police Department. Your question is being analyzed. You wish to contact the police department. The messenger ID is being transferred. Your call will be directly rerouted to the police department in order to ensure that emergency calls are passed on as quickly as possible. Would you like to be connected? No, thank you. Zadzwonimy sami. Nie dziękuję. Thanks, anyway. Thank you for using our service. The conversation costs will be debited from your messenger account. Have a nice day. Dobra, mamy numer policyjny 999. Dziwne, bo 999 to jest numer na pogotowie ratunkowe, aczkolwiek i tak te wszystkie numery zostały przeniesione na 112, więc nieważne jaki numer byśmy wybrali, to i tak dodzwonimy się do WCPR-u. Police Department, New York? Potrzebuję paru informacji. Good evening, officer. This is Peter Wright, Tillery Street 352. I need some information, please. Sir, this is the emergency number. Please do not block the line. I know, officer, but it's pretty much like an emergency. I would like to know if your department was called to Tillery Street within the last few hours regarding one certain Graham Oswald. You are not a relation, sir. I can see that here in the database. I'm not allowed to provide any information. At the most, I could tell you the current figures for the official statistics, which are also available via GlobalNet. According to the figures, no operation has taken place in Quadrant Brooklyn West 2 since last week. Does that mean not even a few hours ago? I will leave that interpretation to you. I cannot provide any information regarding individual cases. Then that means no operations in Brooklyn West. That's correct, sir. Would you clear the line now, sir? Okay. Thank you, officer. No problem, sir. This is really a bit strange. Czyli tak jak myślałem, to nie była policja. No dobra, ale z tego co wiem, to chyba mamy tutaj jeszcze komputer, tak? Który mogę sprawdzić. Peter? Are you still there? Peter! Yeah, I'm here. I'm back. There you are. What was wrong? I don't really know. The cops were just here. At your apartment? No, at the neighbor's. What happened? Was the music too loud? Well, that's not how it looked like. There was at least 6 cops dressed like a SWAT team, armed to the teeth. Probably a special unit. They forced the door open and a man got arrested. How exciting!
Maybe you were living door to door with a felon. His wife was there too. And a boy. The cop's behavior was pretty violent. You know the family? Not really. I only met them in the elevator a couple of times. The guy helped me last week with my moving boxes. He was actually quite nice. Well, that's how easy it is to be tricked. Let's be happy that someone is worrying about our security. But hey, now let's get on with our conversation. You were telling me about your job. I found that very interesting. What exactly do you do at Greenberg in Winter? Don't be mad with me, Christine, but right now I'm really not in the mood for a chat. I know that. I didn't want to hurt you. I'm just trying to... Po prostu tam poszedłem. I just went over there. And? Ms. Oswald is totally distraught, and the kid is crying his eyes out. He's just plain miserable. How terrible. But there is surely a good reason for it, Peter. Of course it is hard for these families. It always is. Yeah, of course. They always have a good reason. There's always a good reason for everything. You're being sarcastic, Peter. But life must go on. Yours and the Oswald. Muszę już iść. I have to go now. This incident with the neighbors, it really gets to me. No musimy w jakiś sposób wyjaśnić tą sprawę, pomóc tej rodzinie. Tylko pytanie, czy pan Oswald jest winny, czy niewinny? Co zrobił, a czego nie zrobił? Mamy whisky. I really could use a drink. But better not right now. Dobra, ale widziałem, że... Mamy też teleekran jakiś. Great program, as usual. I could turn it off, but then it'll be quiet like a grave in here. Dobra, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy, co będę mógł zabrać do ekwipunku? Widok na Brooklyn. No widać, że taka trochę obskurna okolica. So quiet. Mamy tutaj też jakieś półki, tak? A Ale... furnished rental, just the way you would imagine it. I really should ask the manager to exchange this thing. Ale nic z tych półek zdjąć nie mogę. Komputer. Łóżko. I just can't sleep right now. Nie chce ci się spać. No okej. Whatever. For just one person, it's okay. Jeszcze raz zobaczę, czy coś w tej szafie znajdę. Well, that's pretty much what's left of my life. I should have taken more things with me when I moved out of our house. But now it's too late anyway. Mnóstwo ciuchów. Stylowe. Te niebieskie buty. Fajne. Dobra, ale wydaje mi się, że cały dom sobie już obadałem i na tą chwilę chyba nic już więcej tutaj zrobić nie mogę. Dlatego plan jest taki. Wyjdę sobie na zewnątrz budynku i zobaczę, gdzie tam mogę się rozejrzeć. Ale zobaczcie, ten budynek ma aż 40 pięter. Wow, to jest wielki drapacz chmur. My mieszkamy na półmetku. Dobra, czyli ja wychodzę tędy, tak? Budynek mieszkalny. I się zastanówmy, gdzie bym mógł się teraz udać. Tu widzę, że są jakieś żółte taksówki. Może zejdę sobie w dół ekranu. Co my tutaj mamy? Bob's. To jest jakiś kiosk. Bob's closed already. That means it must be after 10 already. Czyli tak, mamy noc. W nocy miasto jest opustoszałe. Park brukliński. No jest tam jakaś osoba, być może będę mógł z nią porozmawiać. Albo i nie.
Dobra, mamy jakiegoś gościa. Gitarzysta. Wygląda jak taki... hippies. Better not to disturb him right now. Nie mogę z nim porozmawiać, a szkoda. A tutaj dalej przejść nie mogę. Na końcu się okaże, że w środku nocy nie mogę nigdzie tutaj nic zrobić. I powinienem się przespać. Też całkiem prawdopodobne. No nie powiem, bo ta pogoda wcale też mnie nie napaja tutaj jakimś optymizmem. Tu też stoi jakiś mężczyzna bądź kobieta. Okej. Czy mi się wydawało, czy coś tutaj leży? Nie wiem, tak jakby się przez chwilę coś podświetliło. Sklep 23. Ale widzę, że do sklepu nie mogę wejść. Nawet nie ma żadnego komunikatu. Gdzieś będę mógł pojechać. To są taksówki bezzałogowe. Way too late to go out now. It's already past closing hour in downtown anyway. Czyli tak jak myślałem, prawdopodobnie będę musiał się przespać. I nigdzie w nocy pojechać nie mogę. Jest Chinatown, chiński sklep. Dobra, to nie będę się tutaj kręcił. Po prostu wrócę się do swojego mieszkania i postaram się przespać. Chyba że coś tam jeszcze muszę zrobić. W sensie, w mieszkaniu może coś jeszcze muszę zrobić. Z kimś porozmawiać, do kogoś zadzwonić. No bo z panią Oswald już porozmawiać nie mogę, nie? Nawet nie chciałbym jej przeszkadzać. Kobieta przeżywa dramę. It's already late. I shouldn't disturb them that late anymore. No właśnie, tak jak nasz bohater mówi, jest późno. Może to faktycznie sugeruje, żebyśmy się położyli. Tak trochę dziwnie się ta kamera tutaj obraca. Whatever. For just one person, it's okay. I just can't sleep right now. Nie mogę teraz zasnąć, a może jakieś pigułki powinniśmy wziąć? Albo jeszcze, nie wiem, z komputera skorzystać? Peter? Peter! What is wrong with you today? Come on. I didn't mean it that way. Muszę już iść. I have to go now. This incident with the neighbors, A jeszcze wpadłem na taki plan. Może my powinniśmy zadzwonić do pani Oswald i powiedzieć jej o tym, czego dowiedzieliśmy się od policji. Mrs. Oswald? It's Peter Wright again. Are you doing all right? Can't sleep. Tommy's awake too. Have you found out anything? Well, it's really pretty strange. I called the police. Supposedly, no police operations in all of Brooklyn West throughout the whole last week. What is that supposed to mean? I don't know, Mrs. Oswald. It all seems to be pretty strange. I'll try to help you. We'll find your husband. Try to get some sleep. Tomorrow morning I'll talk to Bob at the kiosk. Maybe he noticed something. Quite possible that he was still open when this SWAT commando showed up here. Thank you, Mr. Wright. Just call tomorrow. I'm at home. All right. Talk to you tomorrow then. Don't dwell on it too much. And say hi to Tommy for me. Good night. Good night. Taking a little nap myself sounds like not such a bad idea. It must be way past 2 a.m. And around noon, the usual agency stress will start all over again. Maybe I can finally fall asleep.
Czyli teraz nastał ten moment, kiedy możemy się położyć spać. I będziemy mogli porozmawiać z Bobem. Rok 2044. To w tym czasie kręcili seksmisję. Dobra, nastał dzień. Another sleepless night. Good morning, New York. Może chłopie powinieneś sobie kupić jakieś tabletki nasenne, byś spał lepiej. Whisky z rana to niedobry pomysł. Dobra, tak jak powiedział nasz bohater, udajmy się na dwór. I co, pójdziemy porozmawiać z Bobem, czy coś widział. Wiemy, gdzie jest jego kiosk. Przed chwileczką tam byliśmy, ale za nocy, kiedy było zamknięte. I też jestem ciekaw, czy ten hippies będzie tam siedział jeszcze na tamtej ławce. Another brand new day. At least it stopped raining. No za dnia zdecydowanie ta okolica wygląda przyjaźniej. Jest Bob. Well, who do we have here? Hi, Peter. Beautiful day, isn't it? Everything okay with you? Yeah, well, I'm doing all right. Come on, Peter. You can't ruin every day for me. What the hell is going on with you? It's really nothing. I'm just a little bit overworked. Overworked? You look more like you're lovesick. Or an ulcer. Or both. Something like that. And, how's it coming on in your apartment? You like it? Have you finished furnishing it? Yeah, of course, it's totally cozy. You know what, Peter? Starting today, I'm not gonna sell you any more whiskey. Your answers are getting shorter all the time. I think your speech center is suffering. You're such a nice guy, Bob. It's good to have you around. Well, that sounds better. You're still not getting anything for free. So, what can I do for you? Chciałbym uzyskać informacje. Coś ciekawszego zdarzyło się na świecie? Something interesting happening in the world? Interesting? That depends. If the fusion of tech toys with the genetic creation labs interests you, then yeah. These two really went ahead with the merger? I thought the World Antitrust Division wouldn't allow it. Well, that is perhaps the other interesting news. The World Antitrust Division has been reconstructed by means of accelerated proceedings. Restructured. And that means? Now, it still only has a consulting function. That factually means it's been shut down. Now, don't be so negative again, Peter. Shut down. It has a consultant function. No more, no less. Okay, let's say it's been partly done shut down. Coś ciekawszego zdarzyło się na świecie. Dobra, na ten temat już sobie porozmawialiśmy. Jak dzisiaj zagrali Kniksi? And how'd the Knicks play? Lost. Big time? Very high. Against the computer? Against the simulation of the All-Star team from 2040. Really? Oh my god. They're still programmed according to Delta 3 standard. To lose against these guys is like... Embarrassing. Just mathematically, it's pretty much impossible. 142 to 56, Peter. I think I'm gonna cancel my subscription for the Virtual Palace. Do której miałeś otwarty wczoraj w nocy? How long did you stay open last night? Till 10, as always. Why? 10 o'clock. That sounds about right. Did you see anything unusual around about 10? Well, the cops were there. Riot squad in full battle gear. I suppose a drug raid. The usual. They came to my house. The raid was actually on my floor. Uh-huh. You didn't do anything bad, did you, Peter? Admit it, you don't work for Greenberg and Winter all the time. You deal liquid mine from your apartment. No, not liquid mine? What do you deal then? Hypershots? Devil sticks? Oh, come on, you can tell me. Really, Bob, it wasn't that funny yesterday. Not at all. The cops stormed the neighbor's apartment and arrested the father, a journalist. His name is Graham Oswald. Do you know him? Oh, yeah, the gaunt man with the grey hair. Well, my God, things like that happen. Maybe he didn't pay his taxes, or parked wrong. Or perhaps he revealed some national secrets. Okej, mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Okay, I have one more question for you. Coś ciekawego zdarzyło się na świecie, jak dzisiaj zagrali Kniksi. Muszę lecieć, Bob. Do zobaczenia. I gotta run, Bob. See you later. Okay.
Dobra, czy dowiedzieliśmy się czegoś konkretnego? Nie. Oprócz tego, że widział faktycznie tutaj policję. Dobra, idę zobaczyć, czy ten hippies tam jeszcze siedzi. Może za dnia będę mógł z nim porozmawiać. Ale tu widzę zdecydowanie więcej osób na tych ławkach jest. During the day, the park's quite safe. Sometimes some freaks are hanging out here. But at least you don't have to fear for your life. Kosz na śmieci. Zakaz pływania. The city highway is totally deserted. Since only sat cars are allowed in the inner district, the former chaos doesn't exist anymore. Instead, everybody in the burbs can now enjoy noise and car fumes. There are birds, steel birds! They're falling from the sky like vultures! They rip out your thoughts until no more can arise in their place, and No dobra. To gdzie w takim razie powinniśmy teraz się udać? Z powrotem do swojego mieszkania? No bo tak naprawdę nie mamy żadnego innego adresu, do którego byśmy mogli pojechać. Chyba że muszę zadzwonić do pani Oswald. Tak na środku ulicy, żeby nie było. Na środku ronda. This is the voice box of Deborah Oswald. I'm offline at the moment. Please try again later. Thanks for your call. Oh yeah, she did say that she would be offline. No właśnie. Departament Policji. No dobra, wróćmy zatem do swojego mieszkania. Może za dnia będę mógł się tam dokładnie rozejrzeć. Na przykład wejść do łazienki, wejść do kuchni, znaleźć jakieś nowe poszlaki, jakieś nowe elementy, które będę mógł schować do ekwipunku i tak dalej, i tak dalej. No i bezpośrednio zadzwonić do pani Oswald, czyli do jej mieszkania. Skoro ma komunikator wyłączony, być może będę mógł z nią porozmawiać oko w oko. Ale tak jak mówię, zanim do niej zapukam, cofnę się do swojego mieszkania i zobaczę, czy coś tam jeszcze znajdę. Łazienka. The bathroom. No, rather not. The kitchen. Another day without using it. Maybe I'll buy some Chinese takeout later. Czyli do kuchni wejść nie mogę. Ale zauważyłem, że raz otwieramy jedną część, a raz drugą część. No właśnie. Ale tutaj mamy tylko i wyłącznie ubrania, buty i tak dalej, i tak dalej. Nocny stolik. Płyty i ten dziwny obraz smoka. Tu nic nie ma. O, szuflada. Wziąłem jakąś wizytówkę. Tylko i wyłącznie pisaki i kolejne płyty. Jestem ciekaw, czy po drugiej stronie też będę mógł otworzyć... A nie, tutaj już nie ma szuflad. Ale wziąłem jakąś wizytówkę. My business card. Much more practical than those messenger contact data transfers. It doesn't need power, always reliable, and can even get wet. Okej. To jest tylko i wyłącznie moja wizytówka. Czy tu są gdzieś jakieś szafki, które będę mógł otworzyć? Nie. No dobra. Też mnie to boli, że no z tej perspektywy nic tutaj nie widać, nie? Czy bym mógł coś wyjąć? Chodźmy do pani Oswald.
Hello, Mrs. Oswald. Good morning, Mr. Wright. Good morning. Well, how are you? Say good morning to Mr. Wright, Tommy. Morning, sir. It's a little better this morning, but we had a pretty restless night. Tommy had bad dreams. I already called our lawyer. He promised to investigate the authorities. I can see. Central Services repaired your door already, huh? The lock still needs to be adjusted. You know what those people from Central Services are like. Well, I would like to be some kind of help, if you'll let me, that is. Nobody disappears just like that. Do you have that much time? I don't want you to get into any trouble. Oh no, don't worry. It'll be okay. I only have to show up briefly at the agency later. Otherwise, my boss will be all over me. But fortunately, our campaign is not starting for another 2 weeks. I'll try to get a few days off. I'll check on you later. That's really nice of you. Can I ask you some other things? Maybe we can find your husband much faster then. Yeah, sure. Just go ahead and ask. Czym zajmował się pani mąż? What line of work is your husband in? He was an online journalist. I mean, he is an online journalist. Oh God, I'm at my wit's end. I can imagine that. Because this incident yesterday scared the heck out of me, too. But I'm sure we can sort everything out pretty soon. Probably they got some data mixed up. Something like that happens at our agency all the time. I'm sure we'll find your husband before you even know he was gone. Nad czym ostatnio pracował? Or what was he working on most recently? He didn't talk much in the past few weeks. I'm not exactly sure. He seemed to be worried, but I have no idea what he was really up to. That could be a lead. You mean his arrest had something to do with his work? It's possible. We'll find out. How can I reach his office? He's a freelancer, Mr. Wright. He works for several papers. Does that mean he investigates and writes everything as a freelancer? And then sells his completed stories to the e-papers? Exactly. Nad czym ostatnio pracował? Mogę zapytać o jeszcze jedną rzecz? May I ask you one more thing? Czym zajmował się pani mąż? Dobra. Ma pani może aktualne zdjęcie, które mógłbym wziąć? Do you have a recent picture of him that I could have? Nothing recent. Graham doesn't like to be photographed, not even at family gatherings. I believe Tommy has the only relatively recent picture of him. Czyli będę musiał porozmawiać z Tomim, tak? Mogę je zobaczyć? Can I see it? Oh, you can't really recognize him on it. He gave the photo to Tommy because he thought he looked so cool in it. He does look cool, Mom. Mogę je zobaczyć? Can I see it? Oh, you can't really. He does. Okej, no dobra. I think I have to. I'll get in touch with you. Thanks, Mr. Wright. Wydaje mi się, że porozmawialiśmy na wszystkie tematy. Nie znam hasła, ale w sumie grzebać w czyimś komputerze tak trochę nieładnie. Ogólnie mieszkanko całkiem fajne. Nie powiem. Ładnie się tutaj urządzili. Ale nie mogę porozmawiać z chłopcem. Może będę mógł jej wizytówkę przekazać? Jednak nie. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. No dobra. Okej. Czy pojawiły się jakieś nowe wiadomości na komputerze? Możemy sprawdzić. No, rather. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Okej. Hey, Peter. Hey, yourself. Are you in a better mood? Listen, I really didn't want to. No, it's okay. This incident with my neighbors is really strange. But you and me shouldn't really worry about that. What's your new apartment like? Have you settled in? It's all right. My apartment looks like it came straight out of a catalog, which it probably did. Mr. Greenberg tried really hard to get it for me, and I'm really grateful for his efforts. But I think this sort of thing is not really up his alley. I know that. Wait and see. In a few months, you'll have a place that you like coming back to. Well, I'm not so sure about that.
Too bad that I threw out everything that was in our house. How much free time do you have? Tomorrow I'll have to be back at the agency. Honestly, I'm looking forward to it already. This brooding is not good for me right now. And drinking doesn't help much either. Yeah, right. That's not good for me either. What are you working on now? Pracuję nad kompanią wolności słowa. The Freedom of Speech campaign. We won the bidding 2 months ago already. Oh, yes. I read about it. Big thing, isn't it? For Greenberg and Winter? Of course. Mr. Greenberg already ordered a new telescreen for his living room, as big as the whole damn wall. And you? What's your job in the campaign? I'm responsible for drafting the text. Oh, that's fantastic. Right now, I don't really feel like dealing with this whole terrorism issue. Or more than ever. The cryptology laws are a major improvement for us all, don't you think? Oh well, you know. I already wrote ads for digest chocolate bars, which was a giant step into the future for us all. Laser razors, color-free ketchup, sugar-free antidepressants, a whole shopping mall full of revolutionary inventions, quantum jumps, new dimensions, and huge progress. Peter, these laws mean more than just color-free ketchup. Our lives will be safer. That's progress, isn't it? Maybe. Maybe not. But for whom? For me? I really don't care who is encoding what and how. If in the future terrorists can't use voicemails anymore, then they're just going to throw their bombs without telling their friends about it first. But these laws will help save lives. We'll recognize the terrorists much earlier and be able to arrest them sooner. And what good does that do for me? I'm not getting one of my loved ones back just because soon there'll be a bunch of new laws. You have to start somewhere, Peter. Be proud to be a part of things. These laws will change the world. My world has already changed. That's enough change for now. But at least you're not alone. Wrong. I am. Prawdę mówiąc, chciałem cię o coś zapytać. Actually, I would really like to ask you something. Oh, yes? Well, go on then. Naprawdę wyglądasz jak twój awatar? Do you really look like your avatar? Do you like it? Oh well, it's just an avatar. You never really know who's hiding behind it. That's the exciting thing about chat. Of course, but everyone's still curious how the other person really looks like. Let me admit something. I look quite different to my avatar, and that's all I'm going to say about it. Save the surprise for later. I'm going to do exactly the same thing. Wyglądam jak 12-letnia dziewczynka i to jest Pandora Gate. Nie no, żarty żartami. No, a kiedy to zostawisz? Save it for when? Are you saying we actually are going to meet each other? Who knows? By the way, you actually know how I look, Christine. My avatar, that's really me. What's so funny about that? Aha! So are you really King Kong, Peter? Oh, God. Now I understand why you like my avatar so much. King Kong? What do you mean? Oh, damn it. Don't tell me that... Well, what I can see looks like a huge but good-looking gorilla. How long has it been up there already? From the very beginning. Damn it. This idiot. So Brian did mess with my account again. Very funny. Really, very funny. Brian? My co-worker at Greenberg and Winter. I created this chat account on my office computer, you know, and Brian has made it a sport to hack into someone else's computer. After cracking their password, of course, and then mess around with their configuration. Damn it. He really could be more considerate, especially when it comes to my computer. I'm sure he just wanted to cheer you up, Peter. Na kiedy to zostawisz? Mogę zapytać o coś innego? Okej, muszę już się zbierać. Sorry, Christine, but Okay. talk to you later then. Talk to you later. Czyli to jest nasza przyjaciółka, którą tak naprawdę nie wiemy jak wygląda. Ciekawe. Ciekawe. Tu nic nie ma, chociaż z drugiej strony nie wiem. Myślałem, że coś tutaj jest. Drzwi do szafy, z której tak nic wyjąć nie mogę. Bo nasz główny bohater zasłania mi to, co znajduje się w środku. I z drugiej też nic wyjąć nie mogę, bo mamy tutaj tylko i wyłącznie ubrania, buty i inne pierdoły. Dobra, słuchajcie moi drodzy, ja myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podoba, mam nadzieję, że seryjka wam się ogólnie spodoba. A tymczasem dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!